Truver Finder. To jest robot, kolejny robot, który dzisiaj dla Was testujemy. Robot od Dreamy, firmy, która coraz więcej robotów zaczyna wypuszczać, a to jest jeden z ich pierwszych, ale taki, który się u nas pojawił. No i właśnie, czy jest fajny, czy nie? Ma teoretycznie tutaj bardzo fajną nawigację, może odkurzać, może mopować. A czy wszystko to robi dobrze, czy raczej średnio? Zobaczycie w recenzji. Zapraszam. A tak wygląda nasz Truver Finder, czyli robot, o którym dzisiaj będę opowiadał. Jest to pierwszy robot z rodziny Dreamy, który pojawił się u nas na testach. Testowaliśmy Xiaomi, od Groma, Roborocky, Viomi. A teraz mamy Dreamy, trochę inną nazwą Truver Finder, niemniej jednak. Jak on się sprawuje, jak wypada na co dzień, do tego dojdę. A zacznę może od takich podstawowych rzeczy, żebyście wiedzieli w ogóle o czym jest ten robot, czym jest ten robot, jak on się sprawuje. Więc tak, zacznijmy od budowy. Mamy typową budowę dla robotów, powiedziałbym, troszkę wcześniejszej generacji, czyli mamy tutaj pojemnik na kurz. W tym miejscu możemy to znać na przykład z Roborocka S5 albo właśnie z S6. Tak wygląda filtr. Poza tym znajdziemy jeszcze w środku taki grzebyk. A na samej górze mamy power, żeby go włączyć, domek, żeby wrócił do domu, a jak przytrzymamy 2, wtedy uruchamiamy opcję Wi-Fi. A co pod spodem? Pod spodem mamy jedną szczotkę boczną oraz szczotkę główną. Szczotkę główną też tej takiej podstawowej generacji, z tym, że ma ona te zdejmowane końcówki, które się pojawiły m.in. w Roborocku S6, które są zdecydowanym plusem, bo jeżeli macie, no właśnie, kogoś, kto ma długie włosy, psa albo cokolwiek, jak widzicie, ja tego problemu nie mam, no to wtedy warto jest, żeby to łatwo ściągać, bo wtedy jest o wiele prościej ściągać właśnie włos. Więc to jeżeli chodzi o taką zwykłą budowę robota, sami możecie zobaczyć, że nic jakiegoś super specjalnego tutaj nie ma. A ja teraz przejdę do specyfikacji technicznej. Pojemność zbiornika na kurz to jest 570 ml, pojemność zbiornika na wodę to jest 270 ml, ale do tego dojdę, bo jest tutaj coś niezwykłego. Bateria do 2600 mAh, czyli nie jakoś specjalnie. Czas pracy 120 minut. W trybie standard, więc na zwykłe mieszkanie powinien wystarczyć. Moc ssania mamy tutaj od 500 do 2000 paskali, hałas to jest 65 dB. Napięcie 20V, moc 33 W to akurat chyba jest mało istotne dla Was. Masa odkurzacza 3,6 kg. No i rozmiar 35 cm na 35 cm na 94, czyli 9,4 cm. O co chodzi z tym pojemnikiem na wodę, o którym Wam przed chwilką powiedziałem? Ten pojemnik jest osobnym pojemnikiem w stosunku do tego pojemnika na kurz. Czyli nie mamy jednego pojemnika na wodę i kurz, tak jak przy 90% odkurzaczy. Mamy dedykowany pojemnik na wodę. To jest ta 270 ml, o których Wam przed chwilką mówiłem. To jest ta 450. Czy plus, czy minus? Krzysiek mówi, że plus, bo on testował ten odkurzacz w pierwszej kolejności i mówi, że fajnie, że możemy mieć osobny element. Dla mnie trochę bardziej upierdliwość, ja wolę, żeby wszystko było w jednym i najlepiej, żeby miał stację, która mu podaje wodę, ale to jest ciągle jeszcze moje marzenie, żeby taki się dobry pojawił. Co jest fajne w tym odkurzaczu, to że on jest gadatliwy i możemy robić coś takiego. The water compartment has been installed. The water tank has been removed. The water compartment has been installed. The water tank has been removed. I możemy tak robić dużo razy, testowałem, działa. Pierdoła. Ale fajnie jest to, i to jest naprawdę spoko w tym odkurzaczu, że on do nas gada. Gada po angielsku, gada ładną angielszczyzną i mówi nam, jak go dodamy do aplikacji, to mówi, że został dodany do aplikacji. Kiedy mu zresetujemy Wi-Fi, mówi, że zostało mu zresetowane Wi-Fi. O wszystkim tak naprawdę nas informuje, co jest fajne, bo dzięki temu wiemy, a że jest to taki zrozumiały angielski, to też zdecydowanie in plus. Nie wszystko to, o czym piszą w internetach, jest prawdą. I nie zawsze specyfikacja producenta jest prawdą. Jaki jest problem tego robota? Problem tego robota jest taki, że on ma mieć super inteligentne namierzanie wszystkiego. Tak? Czyli jeżeli rusza, to wszystko pięknie odkurza.
Już pierwszy element, kiedy w aplikacji pojawia się instrukcja, żeby najpierw posprzątać, zanim on posprząta, czyli żeby różne rzeczy nie leżały na ziemi, to już jest pewna taka czerwona kropka, która nam się, czy tam czerwona lampka, która powinna nam się zaświetlić, no bo hello, skoro on ma sprzątać, to ja mam sprzątać przed sprzątaniem, coś tu nie gra. No i właśnie, jaki mam trochę problem z Truver Finderem? Jaki Krzysiek miał problem z tym odkurzaczem? On ma, jeżeli chodzi o odkurzanie, te takie środkowe już, bo już to jest bardziej zaawansowane sposoby odkurzania. Czyli jeżeli chodzi o mopowanie, to mamy mopowanie w jodełkę, a jeżeli chodzi o odkurzanie, no to właśnie mamy odkurzanie typowe, że on rusza nam w pomieszczenie i powinien dosyć szybko posprzątać, tak? Powinien mniej więcej, nie wiem, 5, 10, 15 minut na pomieszczenie max, w zależności od jego wielkości, rusza dalej. A ten zdarza mu się, że się zatrzyma na środku pokoju, no i kaplica. I szuka tej swojej drogi i jedzie w lewo, w prawo i próbuje go posprzątać, ale jednak coś tam nie gra. Czekaliśmy z wideo recenzją, no tak naprawdę kilka tygodni ładnych, żeby zaczekać na to, czy pojawi się aktualizacja, bo to jest wszystko w softie. Ale tej aktualizacji jeszcze nie ma, więc uczciwie musimy wam powiedzieć, że tu jest problem z tym odkurzaczem i mam naprawdę nadzieję, że Dreamy o nim nie zapomni i wypuści aktualizację, która poprawi teoretycznie jedną z jego głównych funkcji. W jakiej apce będziemy sterować naszym robotem? No, to jest ekosystem Xiaomi, więc oczywiste, że w Mi Home już go widzicie w tym momencie. Ja go przed chwilką podłączyłem, więc on tutaj nie ma bardzo dużej ilości danych, ale powiem wam, co się znajduje w aplikacji. No wiadomo, że mamy to, ile metrów on przejechał, ile minut jeździł. Mamy map management, czyli możemy sobie potworzyć różnego rodzaju pomieszczenia w naszym domu. Możemy też stworzyć wirtualne ściany, czyli wszystko to, co Xiaomi nam oferuje. Jeżeli chodzi o odkurzanie, mamy odkurzanie zony, mamy odkurzanie pokojów, więc tych opcji jest naprawdę sporo. Jeżeli wejdziemy sobie w ustawienia, to możemy tutaj dać Experimental Feature Carpet Boost, czyli to jest ta opcja, gdy on wjeżdża na jakiś dywan i wtedy odpala mocniejsze ssanie. Działa, więc jeżeli macie dywan, to faktycznie jest fajnie to zrobić. No i Mop Cleaning, czyli jest ta opcja mopowania, o której opowiadałem, mopowania w jodełkę. Clean Up Mode, czyli możemy sobie ustalić z jaką siłą on nam będzie mopował. Water Level Setting, czy to będzie Low, Medium, High, czyli z jaką ilością wody. Trochę złe, że to jest umieszczone tutaj w ustawieniach. Powinno być na głównym ekranie, moim zdaniem. Możemy sobie zrobić Scheduled Cleanup, czyli sobie robimy, w jakich godzinach on ma nam jeździć. I z takich rzeczy stricte podstawowych to tak naprawdę tyle. Firmware Update, na to troszkę czekałem przed tą recenzją, ale niestety się nie pojawił, więc najnowsza wersja, która dalej jest trochę problematyczna, to 3.5.8.10.21. Jeżeli chodzi jeszcze o aplikację, no to ten robot jest również widoczny w Google Home i Alexie, no bo jest w Mi Home, aczkolwiek ja średnio, powiem szczerze, tam zarządzam robotami, zawsze wygodniej jest mi w Mi Home. Jaka jest jedna z zalet tego robota? On jest tani. On kosztuje teraz 800 zł. W promocjach możecie go jeszcze nawet taniej wyhaczyć. Kosztował tam prawie z 1100 czy 1200. Dreamy obniża jego cenę. Więc jeżeli szukacie taniego robota, który jest w ramach ekosystemu Xiaomi, to nie wiem, czy znajdziecie coś tańszego niż on. A on ma mopowanie, on ma radar i ciągle ma opcję tego, że będzie poprawiony. Ja ciągle wierzę w to, że Dreamy sobie o nim przypomni, naprawił troszkę ten soft i on będzie działał jak marzenie. Roboroka S50 dalej aktualizują i zdarza się, więc jest całkiem spora szansa, że to naprawią. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy jest problematyczny przy odkurzaniu. Mopowanie ok, ten sposób taki z dokładaniem Krzyśkowi się podobał, mnie się średnio podoba, czyli mamy 50-50, czyli to jest czysto subiektywne. No robot nie jest najnowszej generacji, ale jeżeli chcecie robota najnowszej generacji, no to wykładacie 2 klocki. A tutaj macie co? 8 stówek i już macie robota. Więc jeżeli szukacie taniego robota w ramach ekosystemu Xiaomi, do Dreamy Truver Finder wydaje się być spoko pomysłem, z tym zaznaczeniem, że czekamy na tą aktualizację. I to tyle z dzisiejszej recenzji. Kolejny robot przetestowany, rusza dalej w świat. Ja ruszam testować kolejne sprzęty i oczywiście jak zawsze zapraszam Was na SmartMe, zapraszam Was do lajkowania naszych filmów, subskrypcji, do wchodzenia na Face'a. Wracamy z dużą siłą na jesień 2021 i witamy Was na smartme.pl.